Zamki i pałace to jedne z najciekawszych i najpiękniejszych pamiątek historycznych, jakie pozostawili nam po sobie przodkowie wielkich znanych rodów z poprzednich wieków. Dolny Śląsk, zwany krainą zamków i pałacy, rozsianych po malowniczej i ciekawej geograficznie okolicy, słynie z wielu takich historycznych budowli. Zamek Książ jest jednym z tych najpiękniejszych. To monumentalny, pięknie położony kompleks architektoniczny, wyjątkowy w skali całej Europy. Zamek Książ jest trzecim pod względem kubatury zamkiem polskim po zamku w Malborku i Zamku Królewskim na Wawelu. Zamek Książ znajduje się na szlaku zamków piastowskich. Jest to szlak turystyczny o długości około 150 km, przebiegający przez tereny województwa dolnośląskiego. Na trasie znajduje się 15 zamków i grodów. Dynastia Piastów była pierwszą polską dynastią panującą w kraju. Za protoplastę rodu uznaje się znanego z legend Piasta. Legenda ta mówi także o tym, że to Siemowit, syn owego Piasta, był pierwszym księciem plemienia Polan. Z tej dynastii wywodzi się również Mieszko I, który jest oficjalnie uznawany za pierwszego władcę Polski, ponieważ jego istnienie nie jest znane jedynie z legend, lecz jest potwierdzone historycznie. Okres rządów Piastów na ziemiach polskich przypada na lata 960–1370. W tym czasie ród piastowski zdołał przyjąć chrzest i schrystianizować Polskę, a także postawić wiele grodów i zamków. Zamek Książ, wybudowany pod koniec XIII wieku przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego, w rękach piastowskich książąt pozostał do 1392 roku, a następnie przeszedł we władanie monarchów czeskich, po czym stał się własnością rycerską. Przez krótki okres zamek był własnością króla Władysława Jagiellończyka, a następnie rezydencja została oddana pod zastaw rodzinie Hochbergów, którzy później wykupili swoje dobra lenne i zamek był ich własnością dziedziczną aż do 1941 roku. To Konrad Maksymilian von Hochberg przekształcił średniowieczną siedzibę w barokową rezydencję. Jednak najbardziej znaczącą postacią w dziejach rodziny Hochbergów był Hans Heinrich XI. W swoim życiu piastował wiele urzędów i godności. Był członkiem Izby Panów Parlamentu Pruskiego, a potem Reichstagu. W 1905 roku otrzymał od cesarza Wilhelma II najwyższy tytuł książęcy – Herzog von Pless. Jego następcą został Hans Heinrich XV, którego żoną była Maria Teresa Oliwia, zwana księżną Daisy. W 1941 roku zamek zarekwirowali hitlerowcy i stał się on siedzibą paramilitarnej organizacji TOD. Organizacja ta próbowała przekształcić zamek w jedną z kwater Hitlera. Podczas przebudowy zniszczono większość zabytkowego wystroju wnętrz. Pod zamkiem i dziedzińcem przeprowadzano prace, w efekcie których na głębokości około 50 metrów wykuto potężne tunele. Prace zostały przerwane w 1945 roku. Na potrzeby więźniów, którzy pracowali przy wykuwaniu tuneli, stworzono w Książu filię obozu koncentracyjnego Gross Rosen. Niemcy opuścili Książ w związku ze zbliżającą się Armią Czerwoną, której żołnierze stacjonowali w zamku do 1946 roku. W czasie użytkowania zamku przez Armię Radziecką wnętrza zostały poważnie zdewastowane. Po II wojnie światowej Książ znalazł się w granicach Polski. Zdewastowany i splądrowany przez Rosjan zamek został przekazany Studenckiemu Zjednoczeniu Rolniczo-Przemysłowemu Sudety i wstępnie zabezpieczony. W latach 70. rozpoczęto renowację zamku. Na przełomie XIX i XX wieku w zamku gościło wiele znanych osób, m.in. Izabela Czartoryska, Zygmunt Krasiński, car Mikołaj I Romanow, a nawet Winston Churchill. W Zamku Książ znajduje się ponad 400 pomieszczeń. Zwiedzanie zamku odbywa się z audioprzewodnikiem i daje to swobodę poruszania się. Pomimo tego, że nie wszystkie 400 pomieszczeń jest udostępnione do zwiedzania, należy sobie zarezerwować około 1,5 godziny na przejście całej trasy. Ostatnią panią na Zamku Książ była księżna Daisy, która uchodziła za jedną z najpiękniejszych kobiet epoki.
Dziś w apartamentach księżnej Daisy można odbyć podróż w czasie i zobaczyć, jak wyglądało życie Hochbergów na początku XX wieku. Na stałą wystawę książ od kuchni składa się ponad 200 wyjątkowych fotografii ukazujących zamek, rodzinę książęcą, a także zwykłych ludzi, którzy dla nich pracowali. Zwiedzając zamek, przechodzi się przez wiele pięknie odrestaurowanych sal z zabytkowym wyposażeniem. Dwukondygnacyjna Złota Sala Maksymiliana jest najlepiej zachowaną barokową salą reprezentacyjną na Dolnym Śląsku. Uważa się ją także za jeden z najpiękniejszych pałacowych salonów w Polsce. Na szczególną uwagę zasługują bogato zdobione kominki z czarnego włoskiego marmuru, balkoniki służące orkiestrze dworskiej oraz ozdabiający sufit plafon. Za sprawą Muzeum Narodowego we Wrocławiu do Zamku Książ wróciły w formie depozytu obrazy z dawnej kolekcji Hochbergów. Dla dorosłych turystów żądnych mocniejszych wrażeń zamek ma w ofercie weekendowe, nocne zwiedzanie. Przejście tajemnymi korytarzami odbywa się w całkowitej ciemności i przy akompaniamencie różnych mrocznych historii w tle. Jak już wcześniej wspomniałam, jest to atrakcja tylko dla dorosłych. Z uwagi na Paulinkę skupiłyśmy się na podziwianiu eksponatów za dnia i sama byłam mocno zdziwiona, że 5-latka może być aż tak zainteresowana zwiedzaniem muzealnych wystaw. Zamek Książ, pełen tajemnic i nie do końca jeszcze odkryty, był także celem poszukiwaczy rzekomo ukrytej gdzieś w jego podziemiach bursztynowej komnaty. Jednak do tej pory żadnym odkrywcom nie udało się zlokalizować złotego pociągu ani znaleźć żadnych ukrytych w nim skarbów. Choć przy pracach remontowo-renowacyjnych wciąż odkrywane są różne, nieodkryte dotąd elementy. W 2019 roku doszło do niebagatelnego odkrycia, które prawdopodobnie pozwoli na odtworzenie pierwotnego wyglądu sali krzywej. Okazało się, że pod warstwą farby zachowały się oryginalne elementy naturalnego wystroju. W 2017 roku pracownicy zamku, przeprowadzając prace konserwacyjne, odkryli pod bluszczem na fasadzie 3 nieznane do tej pory rzeźby. Odnaleziono także nieużywane od dawna szyby windowe. A w 2015 roku podczas remontu dachu w kuli znajdującej się na czubku 87-metrowej wieży znaleziono niemieckie gazety z 1914 roku. Zamek Książ do dziś skrywa pewnie jeszcze wiele innych ciekawych tajemnic. Na terenie kompleksu znajdują się 2 hotele, w których warto zatrzymać się na nocleg, bo zdecydowanie nie starcza jednego dnia na zwiedzenie całego obiektu i ogrodów, i tarasów, i innych znajdujących się tam atrakcji, jak choćby Stajnia Ogierów czy Mauzoleum Hochbergów.